Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie pożywka dla wszystkich hejterów i przeciwników magazynów energii, bo tak jak w tytule pokażę wam, jak można by było wydać 80 000 złotych na różnego typu magazyny energii i w ciągu roku odzyskać maksymalnie 3000 zł tylko z samego magazynu energii. Także no, ciekawie to wygląda, no ale od początku. Czyli tak, słuchajcie, w moim przypadku mamy do czynienia w tym roku z 3 magazynami energii, tak można powiedzieć. Pierwszy magazyn energii to jest od 15 do 30 kWh, w tamtym roku 2024 został powiększony i to jest magazyn niskonapięciowy na falowniku DEJE. Tutaj jest jego układ. Składa się z baterii 51,2 V, z baterii 25,6 V i z baterii 12,8 V. Wszystko 100 Ah. To nam daje 30 kWh. Do tego jednofazowy 6 kW falownik DEJE. Dodatkowo ładowane to jest też z MPP Trackera, czyli tutaj mamy 0,8 kW paneli podpięte. Tutaj mamy 2,4 kW paneli podpięte na południowy wschód. Te dwa panele są na południowy zachód. I ta instalacja, no wskakiwało mi tutaj jakiś cudów na kiju. Momencik. I ta instalacja działa od styczeń, luty, marzec. Od kwietnia. Ten falownik wisi od kwietnia i dane są spisywane. Wcześniej tutaj był niskonapięciowy 24 V i właśnie 15 kWh. Nie mam z tego danych, dlatego opieram to na danych tych, które mam i nie chcę sobie tutaj wymyślać nie wiadomo czego. Drugi magazyn energii był tutaj. Stał tu, dosłownie stał tutaj magazyn energii 40 kWh z Tesli założony, ale to był magazyn wysokonapięciowy. I trzeci magazyn energii, i tu jest właśnie on też opisany, był od 1 do 6 miesiąca tamtego roku, co jest tu oczywiście też widoczne. Jak widzicie, tutaj był magazyn energii ja tak liczę 3 miesiące przerwy, bo tutaj w 10 dniu, że tak powiem, został odłączony, a tu akurat w 20 dniu zostało przełączone, tak wyszło równe 3 miesiące, ale no tak, równe 3 miesiące przerwy. I tutaj był właśnie do 7 był 40 kWh, a od 10 jest już magazyn energii, też na sofarze. Przedtem tu był sofar, teraz też jest sofar, tylko że teraz jest magazyn sofara 10 kWh. I słuchajcie, i liczymy, jak to z tym wszystkim wyszło. Czyli zużycie, ile pobrałem z sieci, autokonsumpcję i to, co wziąłem z baterii. Nie ile energii wpakowałem do baterii, tylko to, co pobrałem z baterii, bo to jest właśnie ważne. Tak samo jak ja liczę zużycie auta elektrycznego, licząc ile wsadziłem ładując w auto, a nie ile mi zużyło, co mi pokazuje auto, bo sam bym się oszukiwał. I tutaj też tylko się liczy to, co odzyskałem z baterii. To, co wpakowałem i zostało, albo falowniki zjadły, albo no przepadło w ogóle, nie wiem, w jakiś dziwny inny sposób, raczej fizyki tutaj nie oszukamy. Tego nie liczymy, bo przepadło i tyle. I albo trzeba było dalej pobierać kolejną energię z tych baterii, z tego magazynu i nie wykorzystywać, albo trzeba było pobierać z sieci, bo magazyn był pusty, a falownik hybrydowy. Nie chcę pracować, ale nie do końca bez magazynu, bo sofar akurat nie miałem przedtem okazji tego potestować, ale tak się zachowuje, że jak mam właśnie tą małą baterię i wezmę ją, że tak powiem, rozładuję do tego procentu, które chcę, u mnie akurat do 90%, falownik już nie widzi też instalacji fotowoltaicznej, to w ogóle wyłącza wtedy tryb hybrydowy, bo mu nie jest potrzebny. I w okresie zimowym falownik działa jako gridowy, czyli pobiera o 100 W mniej niż by pobierał cały czas czuł baterię. To też jest, powiem wam, na plus, bo czasem się ludzie zastanawiają, czy wyłączyć ten falownik, czy nie wyłączyć na zimę, a tu sofar sam się wyłączył. DEJE? Nie. DEJE cały czas trzyma, nieważne czy ma baterię, czy nie ma baterii, to on cały czas jest zapięty.
Także no, z każdej strony każdy producent jakoś inaczej do tego podchodzi. Ale dobra, do konkretów. I tak, słuchajcie, tutaj mam produkcja z 2,4 kW i 8,08 kWp. Dodatkowo jeszcze tutaj dochodzą testy, czyli są dodatkowe ładowania tego magazynu rozładowania bez tej fotowoltaiki, bo dochodzą kolejne baterie różne na testy. I z tych baterii wpycham energię właśnie w ten magazyn albo wyciągam. Albo też tu powerbank jest tak, że tutaj ciężko to idealnie wyliczyć, ale i tak bardzo fajnie jest to zobrazowane. I zobaczcie, mamy tak, tutaj przyjmujemy, że jest 2400 na pewno kWh, jest produkcja z 2024. Autokonsumpcja tutaj całości jest tego pełna, bo ja z tego nie oddaję do sieci. Co, że tak powiem, nie pomieści się w magazynie, no to nie ładuję. Ale autokonsumpcja pobrana to jest 1060 kWh, co nam daje 27%. Właśnie zużycie powinno być na samym początku. Ale dobra, może tak. Zużycie jest 3920 kWh z tej całej instalacji. I tak, autokonsumpcja to jest z paneli oczywiście, bezpośrednio, to jest 1060 kWh, to jest 27%. Tutaj z baterii zostało odzyskane 1520 kWh, to jest 39%, dlatego że ja tego magazynu w lecie używam na maksa, że nie mogę z niego dawać sieci i on jest ciśnięty mocno, dlatego też z baterii większy procent, bo jest więcej używane tej baterii. Z sieci pobrane 1340 kWh, co nam daje 34% całego zużycia, no i zużycie to jest 3920 kWh. Druga to jest 2 solar trackery 8,85 kWp. Produkcja całościowa, całoroczna, bo tak jak Wam pokazywałem tutaj, no brakło tych miesięcy, a ja falownik gritowy wtedy na tym pracował. No i po autoenergię w sieć albo autokonsumpcja jakaś leciała. Mnie interesuje właśnie to, co mogłem z aplikacji wyciągnąć i to jest dla mnie najważniejsze. Czyli autokonsumpcja dla tej instalacji to jest 34%. Większa instalacja to i też autokonsumpcyjnie może jest inaczej. Z baterii udało się odzyskać 1190, to jest 19%. Powiem Wam, spodziewałem się więcej, z drugiej strony, to jak mówię, ta instalacja jest mniej używana, tak obciążeniowo, ta jest więcej. Dlatego też ta bateria była mniej używana, dlatego będziemy liczyć całość. I z sieci pobrane jest 3110 kWh, co nam daje 47%. Całość, zużycie tylko na hybrydach oczywiście, to jest 6540 kWh. Także zobaczcie, tutaj udało się odzyskać z baterii 39%, tutaj udało się uzyskać 19%, używając w sezonie. No, w suma to jest 80 kWh w tych wszystkich, słuchajcie, magazynach. I lecimy dalej. Lecimy z całym rokiem, bo właśnie rok jest najważniejszy. Czyli tak, całkowite zużycie roczne na 2024 to mam 14 735 kWh. Z sieci musiałem pobrać 6018 kWh, czyli z sieci musiałem pobrać 41% brakującej energii, 59% udało się odzyskać, że tak powiem, dzieląc to na autokonsumpcję, czyli 3300 kWh daje nam 23% i tutaj z baterii 2710 kWh daje nam 19%. Reszta, co tutaj brakło procentów, to jest właśnie to, co falownik gridowy poleciał, a on nie liczy. Także ja nie będę tutaj wróżył, pokazuję jak jest i dało mi to troszeczkę, słuchajcie, do myślenia. No ale summa summarum, słuchajcie, licząc te 80 kWh, pi razy drzwi, 1000 zł za kWh, daje nam to koszt 80 000 zł za ten magazyn energii. Udało się odzyskać 2700. Ja bym to zaokrąglił do 3000, jakby te hybrydy działały od początku roku całościowo, bo jeszcze nie mam tego tak dokręconego, tak jak chcę. I tak jak chcę to zrobić w tym roku, bo tutaj to będzie już bardzo wszystko bardziej oparte właśnie o magazyny. W tamtym jeszcze tak do końca nie było, bo chciałem to zrobić tak po prostu zobaczyć jak wyjdzie. No i wyszło słabo. Myślałem, że wyjdzie lepiej. Także teraz w tym roku będzie to bardziej ułożone. No ale zobaczcie, no
3000 uzyskane w magazyny bym wsadzić musiał 80 000, jak licząc po 1000 zł. Dzisiaj już za 500 zł za kilowatogodzinę można już na spokojnie kupić gotowe magazyny energii, co nam już by wyszło 40 000 zł i te 3000, jakbym jeszcze się tak postarał, no to nawet 4000 odzyskać. 10 lat, pi razy drzwi na równo by mniej więcej wyszło, nie? Także to dalej jest, słuchajcie, zabawa. To jest dalej zabawa, dalej kombinacja. Dlatego ja to testuję, nikogo nie namawiam i pokazuję po prostu jak jest. No, jest jak jest i tutaj tego nie przeskoczymy. Zobaczymy. W tym roku dojdzie nam trzeci falownik hybrydowy. 12 kW daje, trójfazowe. Już to mi troszeczkę inaczej rozwiąże temat właśnie pomp ciepła. Bo jednak dużo miałem odsyłu do sieci z gridowego. Teraz sobie więcej w te magazyny popodpycham. Z siecią będzie współpracowała tylko 5 kW instalacja i zobaczymy jak to wyjdzie. Także co mam więcej powiedzieć? Drogo, jeszcze raz drogo. No nie jest to 900 000 plus pierdoły, ale dalej drogo, niestety. Idzie to w dół, czekamy, żeby tak było. O, 100 zł za kilowatogodzinę, no to już będzie to fajnie wyglądało. No i pojawią się tematy też, jak już tutaj rozbudowę zrobię, właśnie w tanich taryfach ładowanie, tylko że już chyba znikają, z tego co ja widzę, znikają nam tanie taryfy, a wchodzą nam jakieś godzinowe i troszeczkę tutaj to się pomieszało. No zobaczymy jak to będzie. Ja na razie net meteringu, czyli nie działam jeszcze tak na 100-120%, działam tak na 70% tego wszystkiego, no ale już człowiek się przyzwyczaił do niepłacenia rachunków. Jak mu zaczną kazać płacić rachunki, to będę dalej kombinował, bo kolejne panele czekają i kolejne urządzenie do autokonsumpcji, na przykład EcoZPV też czeka w gotowości, także na spokojnie wszystko to zwiększymy. Tyle. Także no niestety kasy wrąbać trzeba, a przy moim nawet stylu, bo u mnie auto elektryczne robi robotę i autokonsumpcja podnosi. Zobaczcie, i tak 41% musiałem pobrać z sieci. Z drugiej strony ja mam tylko 8,5 kW dwóch solar trackera, które w zimie nie mają przewagi. No i 2,4 kW plus te dwa panele 800 W tutaj w pozycji takiej stacjonarnej, także tej PV-ki nie wiadomo ile nie mam. Zobaczymy. Ten sezon pokażę to dokładnie, jak ja sobie to wszystko ułożę tak, jak ja będę chciał. Znaczy, jak ja chcę, a czy to wyjdzie dobrze, to nie wiem. Tyle. Także dla hejterów magazynów szczerze, serdecznie pozdrawiam. Ja tutaj nie przestanę. Tutaj dalej będzie szmeru, bajeru, kombinacji i całej reszty. I pozdrawiam całą resztę też serdecznie. Trzymajcie się ciepło i co? Do następnego. Lecimy z tematem dalej.